Cześć! W czasie minionych już na tę chwilę ferii zimowych moje dzieci okupowały konsolę PlayStation 4. Postanowiłem, że w ramach integracji pograłbym z nimi, ale brakowało nam trzeciego gamepada. Postanowiłem poszukać czegoś ciekawego, niedrogiego i uniwersalnego, ponieważ oprócz PlayStation 4 syn czasami gra na laptopie. Poszperałem chwilę na AliExpress i znalazłem pady, które działają w dużo szerszym zakresie. Nie wiedziałem, że w ogóle istnieją tak uniwersalne rozwiązania. Pad, który rzucił mi się w oczy, może działać w sumie z 6 systemami: PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, iOS i oczywiście z komputerem PC. Mało tego, może łączyć się on w 3 trybach: Bluetooth, 2.4G oraz kablem USB. Wybrany przeze mnie gamepad, według danych z oferty, sprzedał się w ponad 800 sztukach i miał bardzo wysoką ocenę. Dostępny był w aż 7 kolorach, posiadał mój ulubiony układ klawiszy i kształt w standardzie Xboxa i kosztował tylko 65 zł z darmową przesyłką. Wybrałem kolor czarny i po 7 dniach od zamówienia kurier dostarczył mi go pod drzwi. Gamepad to model NS21. Według danych producenta pojemność akumulatora to 1000 mAh, co przekładać się ma na około 10 godzin grania. Deklarowany czas ładowania to 2 godziny. Oprócz obsługiwanych standardów, które wymieniałem wcześniej, wynika, że można połączyć go także z telewizorem, zapewne z systemem Android. Posiada funkcję Turbo razy 2 oraz możliwość zdefiniowania przycisków makro, które umieszczone są na spodzie pada. W zestawie z gamepadem dostajemy instrukcję w języku angielskim oraz chińskim i kabel USB o długości 1 metra. Jakość wykonania wygląda dobrze. Oczywiście nie jest to półka premium, ale za 65 zł nie ma co wymagać. Plastik nie śmierdzi chińszczyzną, jest matowy i pewnie leży w dłoniach. Po włączeniu podświetlają się klawisze, które wyglądają bardzo ładnie, co moim zdaniem jest bardzo pomocne, szczególnie dla początkujących osób, które grają w ciemnym pomieszczeniu i nie pamiętają oznaczeń i układu tych przycisków. Poza standardowymi klawiszami na froncie mamy przycisk opisany jako Turbo oraz Makro. W instrukcji wszystko jest opisane, co prawda po angielsku, jak tego użyć i skonfigurować. Ja nie miałem takiej potrzeby, ponieważ potrzebowałem tego pada, aby działał w klasycznych trybach dla danej platformy. Z tego co wyczytałem, to Makro pozwala nam skonfigurować 2 dodatkowe przyciski umieszczone na spodzie pada, które zapewne sprawdziłyby się idealnie w grach samochodowych do manualnej zmiany biegów. Postanowiłem razem z synem sprawdzić, jak działa ten pad ze wszystkimi możliwymi urządzeniami w domu. Na spodzie gamepada mamy ściągawkę, jak przełączać go pomiędzy różnymi platformami. Więcej szczegółów na ten temat znajdziemy w instrukcji. Na pierwszy rzut poszła konsola PlayStation 4. Według informacji zawartej w instrukcji, konsole PlayStation 3 i PlayStation 4 do sparowania wymagają podłączenia pada na chwilę kablem USB i oczywiście po chwili pad już śmigał. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Syn stwierdził, że gra mu się lepiej niż oryginalnym padem od PlayStation 4, ale ma trochę za mocne wibracje według niego. Okazało się, że pad ma możliwość regulacji mocy wibracji w 4 poziomach: 0, 50, 75 i 100%. Aby zmienić, należy przytrzymać przycisk turbo i prawą gałką przełączać góra-dół. Następnie połączyliśmy pada z tabletem i smartfonem na Androidzie. I też wszystko śmiga aż miło. Masz lapa. Konsoli. No jak to konsola. No. Spadam. Nie no fajnie się. Ej, w Robloxie akurat się mega dobrze gra. Połączenie z laptopem również zadziałało bez problemu, zarówno w trybie Bluetooth, jak i 2.4G. Nie posiadamy Nintendo Switch, aby sprawdzić, czy zadziała, ale z ciekawości spróbowaliśmy połączyć z Nintendo Wii U w trybie Nintendo Switch i zobaczcie, co się wydarzyło. O jest, połączył. Ale czad. Teraz klikam B. Kurde, ja nie wierzę w to Teraz normalnie. patrz. Klikam X. Ty, czyli ze zwykłym i on też się połączy. Mogę biegać? Zakładam, że ze zwykłym Nintendo Wii również zadziała bez problemu. Mamy jeszcze konsolę Xbox 360, której też nie ma w spisie obsługiwanych konsol
i rzeczywiście nie udało się nam połączyć pada z tą konsolą w żadnym z trybów, nawet na kablu. Podsumowując, jesteśmy z synem bardzo zadowoleni z zakupu. Na tę chwilę gamepad działa bez żadnych problemów. Po około 4 godzinach użytkowania akumulator pokazuje połowę pojemności, więc całkiem realne jest, że gamepad może zapewnić do 10 godzin zabawy na jednym ładowaniu. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem, to link do oferty umieszczam pod filmem. Oferta z mojego linku posiada szybką i darmową dostawę oraz możliwość darmowego zwrotu towaru do 90 dni, gdyby jednak komuś sprzęt nie przypadł do gustu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!